Czy masz tak, że gdy słyszysz rozwój duchowy, to od razu robisz w tył zwroty i uciekasz, krzycząc: to nie dla mnie, to jakieś czary mary, albo ci ludzie są nawiedzeni? W delikatniejszej wersji mógłbyś nie wiedzieć po prostu, czym różni się rozwój osobisty od duchowego. W tym wideoblogu wyjaśnię Tobie, jakie są walory rozwoju duchowego i osobistego oraz jakie są różnice między tymi dwoma sposobami. Zanim przejdę jednak dalej, mam dla Ciebie króciutkie ćwiczenie, które pozwoli Tobie lepiej zrozumieć dzisiejszy temat. Zamknij proszę oczy i wyobraź sobie przed sobą dom. Dom, który będzie symbolem Ciebie. Niczego nie projektuj, pozwól, aby Twoja podświadomość sama pokazała, co tak naprawdę myślisz o sobie. I przyjrzyj się, jak ten dom wygląda z zewnątrz. Czy jest duży, czy mały, jakiej wielkości ma okna, a następnie wejdź do środka i przejdź się po wszystkich pomieszczeniach. Dokładnie im się przyjrzyj i postaraj się nie projektować swoich marzeń w tym momencie. Żeby utrzymać w sobie ten stan neutralności i rozmowy z podświadomością, mów do siebie: to jestem ja. Dokładnie przyjrzyj się wnętrzu swego domu, swemu wnętrzu. Jakie dominują kolory? Czy jest jasno, czy ciemno? Czy są pomieszczenia, do których nie chcesz wchodzić, nie masz ochoty do nich zaglądać? Jeśli potrzebujesz dłużej się temu przyjrzeć, pobyć w swoim wnętrzu dłużej, zatrzymaj w tym momencie film i pobądź sam ze sobą tyle, ile potrzebujesz, a ja idę dalej. Ogólnie mówiąc, rozwój porównałabym do sprzątania domu, z którego chcemy wyrzucić niepotrzebne rzeczy, odkurzyć każdy kąt, wyeksmitować wszystkie pająki. I tylko od nas zależy, od naszej chęci, determinacji i od naszej odwagi. Tak, dokładnie od odwagi. Czy mamy odwagę zajrzeć do pokoju, którego z jakiegoś powodu nie lubimy sprzątać, który napawa nas może jakimś strachem, niechęcią. Naszym celem jest wprowadzenie do naszego wnętrza światła, które rozproszy mrok. Rozwój osobisty porównałabym bardziej do remontu domu. Odświeżamy, zmieniamy kolory, meble, sprzątamy i dbamy, żeby ta czystość była utrzymana jak najdłużej. Ale nasze życie sprowadza się tylko do dokonywania wyborów w ograniczonym zakresie. Tylko w obrębie naszych możliwości, tego, na ile nas stać. Tego, na ile nam się wydaje, że nas stać. Natomiast rozwój duchowy porównałabym do mieszkania w pałacu. To sięganie po pełny dobrobyt i możliwość stwarzania. To możliwość poszerzania swego wnętrza i wypełniania nowymi doświadczeniami, przepełnionymi najwyższą energią złota i srebra. To możliwość odkrywania naszych wewnętrznych skarbów, które zostały nam dane przez naszego Ojca. A my musimy je jedynie odnaleźć w sobie. Podsumowując, oba sposoby sprowadzają się do wysprzątania naszych wnętrz. Czy to będzie mały domek, czy wielka willa lub pałac. Celem naszego życia jest rozwój. Celem naszego życia jest odkodowywanie w sobie naszych wewnętrznych mocy, odkodowywanie swojego boskiego genu oraz pełnej mocy, którą w sobie nosimy. Celowo użyłam takiego porównania między rozwojem duchowym a osobowym, porównania do remontu domu, a możliwości mieszkania w pałacu. Ponieważ rozwój duchowy pomaga nam nie tylko zrobić porządki i remont w naszym wnętrzu, ale pomaga nam przede wszystkim na poszerzenie naszego wnętrza, na poszerzenie naszej energii i otwarcie siebie na miłość, na prawdziwą miłość, płynącą od Boga, na miłość bezwarunkową, na sprowadzenie jej na ten ziemski plan i dokonywania cudów, słyszenia i widzenia więcej, uzdrawiania siebie i innych, życia poza ograniczającym systemem, do dokonywania cudów takich, jakie czynił Buddha czy Jezus. Rozwój osobowy w moim odczuciu prowadzi nas głównie do
wewnętrznego spokoju, do podporządkowania się woli góry, a nam pozostaje jedynie nasza wolna wola do dokonywania wyborów między różnymi opcjami, różnymi możliwościami. Natomiast rozwój duchowy pozwala nam dosięgnąć poziomu Stwórcy i stwarzać własne życie, w pełni decydować o swoim życiu tu na ziemi, w zgodzie z nadrzędną ideą naszego istnienia. Pozwala nam wyjść z iluzji, że nasze życie nie zależy od nas. Wychodzimy poza system i ograniczenia programowe. Dzięki pobudzeniu naszej intuicji możemy dokonywać lepszych wyborów. A świadomość życia w tym wcieleniu karmicznym pozwala nam być bardziej uważnym na wszelkie sytuacje, w których jedynym celem jest nauczyć nas postępowania w zgodzie z prawdziwym sobą, z naszym wewnętrznym, czystym, prawdziwym głosem, a nie zakodowanymi programami lęku i strachu. Wszystko to prowadzi nas do poprawy jakości naszego życia, do życia w radości i w pełni Jego światła. Zmiany, które zachodzą w nas, poprawa naszej energetyki, nasze wewnętrzne wzmocnienie i umocnienie w pokochaniu siebie, te zmiany w nas wpływają też na innych. Więc nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie. Robimy to również dla innych. I założy się, że nie jeden, jedna z Was czuje taką wewnętrzną potrzebę służenia innym. Chce chęć niesienia im pomocy na pewno, a na pewno światła. W ten sposób Twój duch pokazuje Tobie, że zmiany, które najpierw wprowadzisz w sobie, wpłyną również na innych. I w ten właśnie oto sposób zmienisz życie, nie tylko swoje, ale również osób, z którymi skrzyżuje się Twoja droga. Największy ból nie jest fizyczny, tylko duchowy. To ból naszego ducha, odłączonego od nas prawdziwych, od naszej prawdziwej cząstki tam na górze. A naszym jedynym celem jest połączyć się ze sobą w jedną całość przepełnioną potężną mocą kreacji. Są tragedie, które niszczą ziemię i są cuda, które ją ratują. I Ty jesteś takim cudem. To w Tobie jest moc, która może zmienić ten świat. To w Tobie jest początek wszystkiego. To, co na górze, to i na dole. To, co wewnątrz, to i na zewnątrz. A Twój wewnętrzny pałac pełen bogactw będzie odbiciem w świecie zewnętrznym. Bo nosisz w sobie moc zmian. Więc daj sobie ten przywilej skorzystania z niej. Wszyscy tam na górze czekają, aż się obudzisz, aż wyrazisz chęć zmian, aby móc udzielić Tobie pełnego wsparcia w Twojej drodze rozwoju. Dziękuję, że jesteś.